Korfu, godzina 9 rano, grzeje już niemiłosiernie od samego rana, także super. Ja dzisiaj będę chciał się wybrać na przylądek Cape Drastis oraz na Logan Beach, ale to dopiero po południu, ponieważ dopiero wtedy tam będzie odpowiednie światło. A póki co zaraz śniadanie. To jest bar, basen, a na śniadanie będzie francuski omlet. O, stare baseny. Teraz właśnie idę w stronę Logan Beach, chociaż to jest miejsce najlepsze na zachód słońca, a po drodze tutaj kolejne hotele, a to już jest takie lekkie zadupie. Mimo to i tak po drodze widziałem lepsze miejsca niż to. Na przykład właśnie takie i do każdego można wejść. W każdym jest bar oraz basen, także jest fajnie. O, na przykład tutaj, no to już wygląda dosyć ciekawie, interesująco. Ale nikogo nie ma, ponieważ no to jest no trochę tak na uboczu. Chaszcze, cykady, a ja idę w stronę wioski o nazwie Peroulades. Chyba tak się właśnie czyta. A tutaj tak cicho, spokojnie, fajnie, tylko cykady hałasują. Tylko cykady słychać. A to taki mały, dziwny tutaj kościółek, a w sumie to być może bardziej kaplica. Kaktusy, stare domy i nowe haciendy z tyłu. Ale i hoteli w takim miejscu nie może zabraknąć. Hotel Corfu Andromeda i z tyłu rzecz jasna basen. Tam właśnie widać. Jest. Gdzieś w oddali góry. Ale czad, graciarnia. Ale są i kolumny rzymskie. Ale kontrasty, stara ruina, a zaraz obok nowe domy. Ale mi się podobają takie klimaty. Palmy i kolejny fajny dom tutaj. No i cykady. Wszędzie cykady słychać. Kościółek, ale jest zamknięty. Z tej strony ruiny, ale jest to dobry, fajny klimat prosto z Korfu. Gdzieś tam też fajny krajobraz. No niewiele teraz widać, szkoda. Te miejsca z dala od centrum komercyjnych mają swój urok. Są takie fajne, stare, zaniedbane. No tutaj warto się zapuścić właśnie gdzieś daleko od komercyjnych hoteli oraz basenów. Jest flaga Grecji. Dobra, idę w stronę Logan Beach teraz. Cały czas. Super. Tak, dokładnie tędy. Tak mi się podobają takie miejsca. Są tak mało turystyczne i tak ciekawe. Dobrze. No powiem Wam, że naprawdę super. Naprawdę tutaj jest super. To miejsce jest niesamowite. Jest stara brama wejściowa do gospodarstwa. Tam wielkie kamienne koło do mielenia zboża. No niezły klimat. I kolejny typowy grecki dom tutaj na skrzyżowaniu, na rogu. Ale oto już zaczyna się strefa turystyczna. Jest i polska flaga. A tam Logan Beach. Idziemy. W sumie to ja idę. Logan the Sunset Beach, czyli najlepsze miejsce tutaj na zachód słońca. W dole turkosowa woda. Ale to nie wszystko jeszcze. To bar, który będzie dzisiaj wieczorem bardzo oblegany. Wiem, ponieważ byłem tutaj 6 lat temu. A już zaraz właśnie przede mną największa atrakcja tego miejsca, czyli szklany taras widokowy. A oto i on. Oto i ten taras. W dole widok, ale tutaj odbija się słońce. Może bardziej z tej strony. O, zobaczcie. Przepięknie to wygląda. Jest trochę w cieniu. Ogromne klify z jednej strony. To można zejść. I kolejne ogromne klify po tej stronie. No i tutaj zawsze jest wspaniały zachód słońca. Także trzeba będzie tutaj wrócić wieczorem. Spójrzcie. No, przecudowny widok tutaj. I tak samo z drugiej strony. I co? Po prostu mistrzostwo. Słońce grzeje niemiłosiernie, jest fajnie, chociaż tutaj jeszcze niektóre części tych klifów są w cieniu, ale wieczorem będzie tutaj naprawdę niesamowicie i straszny tłok, będzie bardzo wiele ludzi. Tak to właśnie wygląda z daleka, z góry, szklany taras. Niesamowita panorama.
No właśnie, to było tam. To są ogromne klify. Tutaj betonowe schody, które się rozwaliły dawno temu. Kolejne zejście na dół, drewniane schody, które są również w takim stanie, że lepiej tam nie schodzić. Ogólnie teraz o tej godzinie jest przypływ, także nie ma plaży, a zwykle tutaj jak jest odpływ, to jest plaża, która się ciągnie trochę w tamtą stronę. No, widoki niesamowite. Tarasik widokowy. Nie no, robi to wrażenie, robi to wrażenie niesamowite. Na dole fale, rozbijają się klify. Morze Jońskie. Milkshake waniliowy. No po prostu niesamowite. Jest i taras szklany. I teraz pytanie, czy to jest Cape Drastis? Chyba tak. A ja tutaj wrócę wieczorem i pan w restauracji powiedział, że no, taksówka jest, ale może być ciężko po zachodzie słońca. Także polecam to miejsce jak najbardziej. A ta wioska, miasteczko Peroulades, wciąż bardzo klimatyczne miejsce. Stare domy i trochę nowsze. No tutaj czasy świetności to chyba już dawno minęły. Stara armata, kościółek, a do Cape Drastis stąd jest pół kilometra tylko. Owoce, tutaj ruch niesamowity, mnóstwo ludzi, samochody, kolejny food truck, a tu są już dwa zejścia. Jedno jest do przystani z łodziami, którymi to można opłynąć przylądek, a drugie już jest zejście na punkt widokowy. Tylko pytanie, którędy teraz? A oto już Cape Drastis. Trochę zarośnięty punkt widokowy. Trochę zarośnięty, ale zróbmy zbliżenie. I wygląda to wprost cudownie. Przepięknie. Ależ to jest cudowne miejsce. Cudowne i przepiękne. Po prostu brak słów. Cykady. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba, bo mnie bardzo. Przeprawa przez las. I ostatnio jak tutaj byłem, to było zamknięte, a teraz można wejść tam na górę, więc naprawdę super. Po drodze taka chatka. Spójrzcie na to, co to jest za szałas. O kurczę, no. Ciekawe. No i proszę, piękny widok z samej góry. Ach, no, niesamowite widoki. Tam ogromne klify. Gdzieś tam dalej Logas Beach. I z drugiej strony również. Pięknie i sporo Polaków. I z drugiej strony na dole jest zatoka, skąd pływają promy akurat prosto do Sidari. Między innymi promy, no łodzie. Na dole są już łodzie, ale to jest dopiero godzina 13, jest za wcześnie, żeby wracać, ponieważ w okolicy są także wielkie, kolejne, ogromne klify, które do tej pory były lekko zacienione. Kłady, samochody, turyści, no kurczę, miejsce oblegane. Nic dziwnego.
A tutaj, jak tutaj jest wysoko, spójrzcie. No jest trochę cienia jeszcze, ale zaraz będzie idealnie. Ja cię kręcę. To jest tutaj wprost niesamowite. Jest tak strasznie wysoko. Zaraz kolejne punkty. Punkty widokowe, rzecz jasna. Co tu dużo gadać? Co tutaj dużo gadać? To jest właśnie północne Korfu. Na dole jest jakaś grota, jaskinia przy plaży. Co by dużo nie mówić, no widoki nie z tej ziemi. Ogromne klify. Są 3 opcje. Jedna na plażę Cape Drastis, druga do kanału Miłości, a trzecia prosto już do Sidari, do portu. A większość osób tutaj albo się po prostu kąpie, albo czeka na stateczek do Cape Drastis. Klify. No, ciekawie jest. Kolejna łódź przybija, ale chętnych do powrotu jeszcze nie ma. €20 i płynę do Sidari jako jedyny, ponieważ zrobiły się duże fale, także to jest ostatni kurs na dzisiaj. To jest ciekawa skałka. Tak, tutaj przepiękne skały. Jedne z otworem. Ale czad. No, przepięknie to wygląda. A przed nami jest słynny kanał Miłości. Tym razem z strony morza. Ale tylko spójrzcie, to jest grota. Skaczą do wody. I z tym się wiąże miejscowa legenda, że trzeba przepłynąć przez grotę. A to już kolejne ciekawe skały. Tam też wczoraj byłem. No, powiem, że robi to wrażenie. Robi to wrażenie. I to niesamowite. Grzejemy teraz ostro do przodu i już
już w małym porcie w Sydarii, a cały rejs trwał około 20 minut. A tu już tego typu klimaty Sydarii. Wczoraj tędy wracałem około 23, no to działo się. Wszędzie mnóstwo ludzi. Z każdej strony leciała jakaś muzyka, zespoły na żywo, karaoke, grecka muzyka, także ciekawie, naprawdę. Być może właśnie dzisiaj wieczorem coś Wam pokażę, ponieważ tutaj w jednej restauracji ma być typowa grecka muzyka na żywo. Ja już myślałem, że nie wrócę stamtąd dzisiaj. Na szczęście był ten ostatni rejs. I właśnie teraz jeszcze kupiłem wycieczkę do Paleokastryca na jutro, więc też będzie ciekawie. A miałem lekki dylemat, ponieważ chciałem pojechać do Porto Timoni jutro, ale w sumie ani tutaj, do Porto Timoni, ani do Paleokastrycy nie ma normalnego transportu, więc wybrałem Paleokastrycę. I jest już tutaj moje accommodation Eleni Apartments, a tak właściwie to Eleni Texas. Jest basen. I cóż, obiad zjedzony, wykopałem się w naszym basenie. Słychać muzykę, albowiem to jest właśnie ponownie to miejsce. Logas Beach. Ludzi naprawdę dużo, wiele samochodów, no i słońce już jest teraz po właściwej stronie. No, zupełnie inaczej niż dzisiaj rano. A tam już jest taras. I teraz, o tej godzinie, wszystkie klify są już bardzo ładnie oświetlone. Zarówno z jednej strony, jak i tutaj z drugiej. Wspaniały widok. Z tyłu Cape Drastis. Złota godzina i zaraz będzie zachód słońca. No łatwo nie jest, żeby tutaj się teraz dopchać, a tam już powoli zachodzi słońce, ale na telefonie to strasznie biała plama. Ale tutaj wszędzie ludzi czeka na zachód słońca. To jeszcze jest jakieś pół godziny i będzie. Słońce zachodzi normalnie tam. I już za moment, już za chwileczkę słońce zajdzie nad kolejnymi małymi wyspami greckimi. Patrzcie, ile tutaj jest ludzi. No, piękne kolory. I już za moment, jeszcze chwila.
zaszło. I to właśnie było najpopularniejsze miejsce z zachodami słońca na wyspie. A tutaj już grecka tawerna. Ja jestem z powrotem w miasteczku Sidari. Zionie ogniem. Smok. Chyba pora coś zjeść, także czas na pork gyros. No dobra, to tyle. Jaki tutaj jest hałas. Jaki tutaj jest hałas w tym miejscu. To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł, ale jedzenie było w porządku, także zapraszam na kolejny już ostatni odcinek z Korfu. Do zobaczenia.